Witam Państwa serdecznie. Dziś chcielibyśmy przedstawić pierwsze istoty ludzkie, tak jak je opisuje Księga Uranti. Według książki Adam i Ewa nie byli pierwszymi ludźmi na Ziemi. Gatunek ludzki powstał około 1 000 000 lat temu, ewoluując powoli z poprzedzających go gatunków zwierząt. Bezpośrednimi przodkami ludzi były ssaki naczelne, których odgałęzieniem są małpy, ale małpy nie są przodkami ludzi. W jednym z plemion ssaków naczelnych urodziły się bliźnięta, brat i siostra. Dwie pierwsze istoty ludzkie. Było to w Azji Południowo-Zachodniej. Te pierwsze istoty ludzkie osiągały pełną dojrzałość w wieku lat 12 i mogły żyć do lat 75. Aczkolwiek w wyglądzie zewnętrznym nie różniły się zbytnio od reszty członków plemienia, ich życie emocjonalne, intelektualne, a nawet duchowe było znacznie zaawansowane. U bliźniaków zaczęło się kształtować abstrakcyjne myślenie i zdolność podejmowania świadomych i rozważnych decyzji. Te dwie pierwsze istoty ludzkie to Andon i Fonta. Niejako podświadomie zdawali sobie sprawę z tego, że są inni niż reszta plemienia. Przed 10 rokiem życia wypracowali język, obejmujący prawie 500 pojęć. Jednak nie potrafili nauczyć tego języka innych członków swego plemienia. Dwoje pierwszych ludzi było wielkim utrapieniem dla ich rodziców, ssaków naczelnych. Byli tak ciekawscy i ryzykantcy, że przed 8 rokiem ich życia wielokrotnie śmierć zaglądała im w oczy w różnych okolicznościach. Zanim skończyli 12 lat, byli raczej dość mocno pokryci bliznami. Andon, gdy jeszcze mieszkał z rodzicami, przymocował ostry kawałek krzemienia do końca pałki przy pomocy ścięgien zwierzęcych i zrobił dobry użytek z tej broni, co najmniej w 12 przypadkach, ratując życie zarówno swoje, jak i swojej równie ryzykanckiej i dociekliwej siostry, która zawsze mu towarzyszyła we wszystkich odkrywczych wycieczkach. Pewnej nocy, gdy burza obudziła Andona i Fontę, długo rozmawiali ze sobą i postanowili opuścić ich plemię i żyć ze sobą i dla siebie. Bardzo się bali, że kiedy będą odchodzić, zginą z rąk zazdrosnych członków plemienia. Jako nastolatki bliźniaki większość czasu przebywały ze sobą i z tego powodu nigdy nie były zbyt popularne wśród swoich zwierzęcych kuzynów z plemienia naczelnych. Andon i Fonta zbudowali swój własny i bardzo pomysłowy dom na drzewie, czym również wywołali zazdrość i wrogość reszty plemienia. Zastanawiam się, czy prawie 1 000 000 lat później podobna zazdrość i wrogość w stosunku do wszystkiego, co mądre i zaawansowane, nie występuje dzisiaj? Ucieczkę bliźniaków tak przedstawia książka. Decyzja ucieczki z plemion naczelnych, powzięta przez Andona i Fontę, implikuje jakość umysłu znacznie wyższą od bardziej prymitywnej inteligencji, charakteryzującej tak wielu ich późniejszych potomków, którzy się zniżali do kojarzenia się ze swymi opóźnionymi kuzynami z plemion małpich. Ewolucja ludzkości nie zawsze przebiegała progresywnie, skoro jak widać zakłócana była regresywnym powrotem do małpiego poziomu. Te grupy ludzkie, które kojarzyły się z małpami, nie miały zbyt wysokiej inteligencji i jako takie zostały w większości wybite podczas walk z bardziej zaawansowanymi ludźmi. Wracając do bliźniaków. Kiedy przygotowywały się do ucieczki, zbudowały prymitywne schronienie na wierzchołku drzewa jakieś pół dnia drogi od ich siedziby, które im się przydało w czasie ucieczki. Pomimo że bliźniaki podzielały śmiertelny strach ssaków naczelnych
przed przebywaniem nocą na ziemi, krótko przed zapadnięciem zmroku wyruszyły w kierunku północnym na wyprawę. Chociaż była pełnia księżyca, taka nocna podróż wymagała niezwykłej odwagi, a bliźniaki prawidłowo wnioskowały, że łatwiej im będzie w ten sposób ujść niepostrzeżenie oraz uniknąć pościgu członków plemienia i krewnych. Niebiańskie istoty, nosiciele życia, obserwujący rozwój gatunku ludzkiego, tak o tym mówią. Podczas gdy wszystkich nas bardzo interesowało, co planuje tych dwoje małych dzikusów, nie mieliśmy możliwości kontrolowania pracy ich umysłów. Nie wpływaliśmy, nie mogliśmy arbitralnie wpływać na ich decyzje. Jednak w ramach dopuszczalnych limitów naszej planetarnej działalności, my, nosiciele życia, współpracowaliśmy z naszymi towarzyszami, aby wyprowadzić ludzkie bliźniaki na północ, z dala od ich ludu, owłosionego i żyjącego po części na drzewach. I tak w wyniku własnego inteligentnego wyboru bliźnięta migrowały, a dzięki naszemu nadzorowi migrowały na północ, do odosobnionego rejonu, gdzie uniknęły możliwości degradacji biologicznej poprzez zmieszanie się ze swymi podrzędnymi krewnymi z plemienia naczelnych. Bliźniaki szły na północ i noce stawały się coraz chłodniejsze. Kiedyś Andon mówił Foncie, że może rozpalić ogień przy pomocy krzemienia. Jednak z początku mu to nie wychodziło. Któregoś dnia Fonta wspięła się na drzewo po opuszczone ptasie gniazdo, które było suche i łatwopalne, a gdy padła nań iskra, zapłonęło żywym ogniem. Bliźniaki były tak zaskoczone swoim sukcesem, że nieomal zgasł im ten ogień. Ale po dodaniu odpowiedniej podpałki Andon i Fonta siedzieli całą noc, patrząc na ich własny ogień, który uniezależniał ich od warunków klimatycznych, dawał ochronę przed dzikimi zwierzętami i możliwość przyrządzania posiłków. Wcześniej ssaki naczelne często podtrzymywały ogień zapalony od pioruna, ale nigdy istoty ziemskie nie znały metody zapalania ognia wtedy, kiedy zechcą. Księga Uranti została wydana po raz pierwszy w roku 1955, a pierwsze ślady rozpalania ognia przez człowieka znaleziono na stanowisku archeologicznym Terra Amata we Francji w roku 1966. Te ślady rozpalania ognia pochodziły sprzed około 400 000 lat. W roku 2004 odkryto ślady ognia na stanowisku Gesher Benot Yaakov w północnym Izraelu. Tym razem ślady ognia pochodzą sprzed 790 000 lat. Najnowsze analizy potwierdzają, że nie był to ogień rozpalony przypadkiem, chociażby od pioruna, ale świadectwo nabytej umiejętności, czyli że człowiek umiał wtedy rozpalać ogień. Oczywiście być może nigdy nie znajdziemy śladów tych ognisk, które rozpalali Andon i Fonta i ich potomkowie ponad 900 000 lat temu. Im dalej w przeszłość, tym mniej istot ludzkich i mniej śladów ich działalności na ziemi. Pierwsze dziecko urodziło się bliźniakom prawie 2 lata po tej nocy, kiedy odeszli ze swego plemienia. Andon i Fonta mieli razem 19 dzieci, prawie 500 wnuków i 500 prawnuków. Potomków Andona i Fonty Księga Uranti nazywa Andonitami. Ci pierwsi ludzie mieli świadomość tego, że są odrębną i unikalną grupą istot żywych i dlatego nie powinni się rozdzielać. Andon i Fonta dożyli 42 lat, kiedy to zostali zabici przez spadający nawis skalny podczas trzęsienia ziemi. Natychmiast po śmierci rodziców ich pierwszy syn,
Sontat objął przywództwo klanu. Andon i Fonta obudzili się do nowego życia w światach duchowych przyjmujących zmartwychwstałych śmiertelników. Witają teraz zmartwychwstałych ludzi na progu wieczności. Andonici mieli czarne oczy i śniadą cerę, coś w rodzaju krzyżówki człowieka żółtego i czerwonego. Melanina jest substancją nadającą zabarwienie i znajduje się w skórze wszystkich ludzi. Jest to pierwotny andonowy pigment skóry. Generalnie kolor skóry tych wczesnych andonitów bardziej przypominał kolor współczesnych Eskimosów niż jakiejkolwiek innej grupy obecnie żyjących ludzi. Były to pierwsze istoty używające skór zwierzęcych dla ochrony przed chłodem i miały nieco więcej włosów na ciele niż ludzie współcześni. Ziemia wprowadzona została do rejestru światów zamieszkałych, kiedy dwie pierwsze istoty ludzkie, bliźniaki, miały 11 lat i zanim jeszcze zostały rodzicami pierwszego dziecka, czyli drugiego pokolenia prawdziwych istot ludzkich. Był to wielki sukces istot zwanych nosicielami życia, którzy zaszczepili życie na naszej planecie 550 milionów lat temu i od tamtych czasów cierpliwie czekali na pojawienie się głównego celu ich działalności – człowieka. Potomkowie Andona, Andonici, byli bardzo zdolnymi naśladowcami. Jednak ich instynkt zabawy był słabo rozwinięty, a poczucie humoru prawie nie istniało. Człowiek prymitywny uśmiechał się czasami, ale nigdy nie pozwalał sobie na serdeczny śmiech. Pierwotne istoty ludzkie nie były zbyt wrażliwe na ból, ani nie reagowały tak ostro na nieprzyjemne sytuacje, jak wielu później ukształtowanych śmiertelników. Poród nie był przeżyciem bolesnym ani dolegliwym dla Fonty, jak również dla jej potomstwa. To było wspaniałe plemię. Mężczyźni potrafili walczyć heroicznie w obronie swych małżonek i dzieci. Kobiety darzyły uczuciem swe dzieci i poświęcały się im bez reszty. Nosiciele życia tak to opisują. W późniejszych czasach często można było zobaczyć, jak podczas wciąż ponawiających się walk z opóźnionymi plemionami jeden z tych prymitywnych ludzi walczy mężnie jedną ręką i podczas walki próbuje chronić i ratować rannego towarzysza wojownika. Wiele najbardziej szlachetnych i wysoce ludzkich cech występujących w późniejszym rozwoju ewolucyjnym zaczynało się wzruszająco objawiać u tych prymitywnych ludzi. Wczesne plemiona Andonitów rozprzestrzeniały się powoli. Ukształtowanie geograficzne tamtych czasów pchało ich na północ i szli coraz dalej na północ, aż ich zatrzymał powoli napierający lód trzeciego zlodowacenia. Nim ta rozległa pokrywa lodowa dosięgnęła rejonu obecnej Francji i Wysp Brytyjskich, potomkowie Andona i Fonty parli na zachód prehistorycznej Europy i założyli tam ponad 1000 oddzielnych osiedli nad wielkimi rzekami płynącymi do ciepłych wtedy wód Morza Północnego. Andonici byli zaawansowani intelektualnie w porównaniu z ich późniejszymi potomkami. W czasie, kiedy się rozprzestrzeniali, około 950 000 lat temu, istniał nieprzerwany ciąg lądu od tego miejsca, gdzie teraz jest Anglia, poprzez Europę i Azję, aż do rejonu obecnej Jawy na Dalekim Wschodzie. Według księgi Uranti wielu późniejszych Andonitów rozmnażało się ze swymi zwierzęcymi kuzynami z plemion naczelnych, degenerując tym samym siebie i gatunek ludzki.
Niektóre plemiona były tak bardzo wymieszane z leśnymi stworzeniami podobnymi do małp, że trudno je uznawać za ludzi. Powstała później rasa neandertalska. Była nieco bardziej zaawansowana, ale, jak o tym mówią w książce Nosiciele Życia, postęp był jednak tak znikomy, iż wydawało się, że zamiar wytworzenia nowej i zmodyfikowanej formy inteligentnego życia na Urantii może skończyć się niepowodzeniem. Prawie 250 000 lat ci prymitywni ludzie wędrowali, polując i walcząc. Chwilowo doskonalili się w pewnym kierunku, ale jako całość stopniowo się cofali w porównaniu z ich wyższymi, andonicznymi protoplastami. Około 500 000 lat temu górskie plemiona żyjące tam, gdzie obecnie jest Pakistan, prowadziły bezwzględną wojnę ze zdegenerowanymi plemionami podobnymi do małp, która trwała ponad 100 lat. Kiedy wojna się skończyła wybiciem degeneratów, z plemion zaawansowanych pozostało zaledwie 100 rodzin. W jednej z tych rodzin narodziło się 19 bardzo inteligentnych dzieci. Nie tylko inteligencją wyróżniały się te dzieci, ale ich skóra, wystawiona na światło słoneczne, wykazywała ciekawą tendencję przybierania różnych kolorów. Pośród tych 19 dzieci 5 było czerwonych, 2 pomarańczowych, 4 żółtych, 2 zielonych, 4 niebieskich i 2 indygo. Tak to jest opisane w książce. Na przeciętnej planecie ewolucyjnej 6 kolorowych ras ewolucyjnych pojawia się jedna po drugiej. Pierwszy wyłania się człowiek czerwony i przez epoki wędruje po świecie. Potem zjawiają się kolejne rasy kolorowe. Równoczesne pojawienie się 6 ras na Urantii i to w jednej rodzinie było bardzo niezwykłe. Te dzieci zapoczątkowały rasy ludzkie, które po zwiększeniu swojej liczebności rozproszyły się po całej Ziemi. Ludzie czerwoni to była najbardziej inteligentna grupa ludzi i jako pierwsi wykształcili cywilizację plemienną i rząd. Długo walczyli z rasą żółtą w Azji. Wynaleźli łuk i strzały. Dopiero około 85 000 lat temu poszli do obu Ameryk poprzez istniejący wtedy przesmyk lądowy tam, gdzie dzisiaj jest cieśnina Beringa. Przesmyk ten potem zatonął, odcinając ich od reszty świata. Rasa pomarańczowa szła linią brzegową Azji na południe do Afryki, kiedy Morze Śródziemne cofnęło się na zachód. Jednak ci ludzie nie znaleźli odpowiedniego punktu oparcia w Afryce i zostali starci z powierzchni Ziemi przez przybyłą później rasę zieloną około 100 000 lat temu. Człowiek żółty osiadł w Azji Centralnej i zaczął tworzyć społeczności oparte na rolnictwie. Plemiona żółte nauczyły się żyć ze sobą w pokoju. Rasa ta otrzymała później niewielką domieszkę genetyki Adamitów. Dzięki pokojowym tendencjom międzyplemiennym ich liczebność wciąż rosła i dlatego potrafili wyprzeć do Ameryki bardziej wojowniczą rasę czerwoną. Rasa zielona rozproszyła się w różnych kierunkach. Jedna jej grupa poszła na północ i została podbita, zniewolona, a później wchłonięta przez rasę niebieską i żółtą. Inna grupa wymieszała się z ludami zamieszkującymi obszar dawnych Indii i tam pozostała. Grupa południowa wkroczyła do Afryki, gdzie wyniszczyła rasę pomarańczową. Obie walczące ze sobą rasy miały mutacje gigantów. Niektórzy ich wodzowie mieli 2,70 m wzrostu. Człowiek niebieski poszedł do Europy.
Wcześniej wynalazł włócznie, a później wypracował wiele elementów powstającej powoli cywilizacji. Spośród wszystkich ras kolorowych ludzie niebiescy najbardziej przypadli do gustu potomkom Adama i Ewy. Tak zwane białe rasy są potomkami ludzi niebieskich z niewielką domieszką człowieka żółtego i czerwonego. Później zostały znacznie udoskonalone przez asymilację większej części Adamitów. Rasa indygo migrowała ostatnia z tych gór, gdzie powstały rasy ludzkie. Poszła w całości do Afryki i tam pozostaje do dziś. Odosobnione w Afryce ludy indygo, podobnie jak człowiek czerwony, który poszedł do Ameryki, otrzymały niewiele albo nic z tego ulepszenia rasowego, jakie mogła im dać domieszka gatunku adamicznego. Różne rasy mają swoje zalety i wady, ale według stwierdzenia Księgi Urantii mają dokładnie taką samą pozycję przed władzami niebiańskimi. Myślę, że my ludzie za tym niebiańskim przykładem powinniśmy traktować wszystkie rasy jednakowo. Kształtowaniu się ludzkości i wędrówkom ludów prymitywnych towarzyszyły kolejne epoki lodowcowe, kiedy lód pokrywał znaczne połacie Azji i Europy. Pomiędzy epokami lodowcowymi następowały okresy interglacjalne, wolne od lodu. Tak to jest określane w książce. 650 000 lat temu wciąż utrzymuje się łagodny klimat. Około środka okresu interglacjalnego zrobiło się tak ciepło, że Alpy zostały prawie zupełnie pozbawione lodu i śniegu. Jest w książce również wzmianka o tym, że około 900 000 lat temu wody Morza Północnego były ciepłe. Oznacza to, że okresy globalnego ocieplenia przeplatały się w prehistorii planety z epokami lodowcowymi. Jak wynika z opisu Księgi Urantii, 500 000 lat temu ludzi na Ziemi było około 500 miliarda. Samochodami nie jeździli, a te trochę ognisk przez nich palonych raczej nie mogło spowodować globalnego ocieplenia. Więc najwyraźniej występują na naszej Ziemi niezależne od ludzi cykle klimatyczne. Raz ocieplenia, raz ochłodzenia. Ocieplenie wraz ze zwiększeniem powierzchni oceanów powoduje wyparowanie do atmosfery znacznych ilości wody, która później się skrapla w postaci deszczu, a w górach śniegu. Mechanizm powstawania epok lodowcowych tak jest opisany w książce. Równocześnie z wyniesieniami lądu przesunęły się prądy oceaniczne, a sezonowe wiatry zmieniły kierunki. W końcu warunki takie wywołały prawie nieustanne skraplanie się pary na skutek ruchu mocno nasyconego wilgocią powietrza nad północnymi wyżynami. Na wyniesionych i dlatego też chłodnych terenach zaczął padać śnieg i padał ciągle, aż osiągnął grubość 6000 metrów. Obszary najgrubszej warstwy śniegu razem z wysokością określały punkty centralne późniejszych, wywołanych ciśnieniem wypływów lodowca. I epoka lodowcowa trwała dokładnie tak długo, jak długo obszar intensywnego skraplania pokrywał wyżyny północne wielkim płaszczem śniegu, który szybko przekształcił się w lity, lecz pełzający lód. I jeszcze jedno ciekawe zdanie z książki. I tak długo, jak obszary polarne pokryte są lodem, jest raczej niemożliwa kolejna epoka lodowa, niezależnie od przyszłego podnoszenia się lądu czy modyfikacji prądów oceanicznych. Teraz lód na obszarach polarnych się topi,
a więc po jego całkowitym stopieniu na skutek globalnego ocieplenia możemy oczekiwać pojawienia się kolejnej epoki lodowcowej, zaczynającej się od tworzenia lodowca w górskich rejonach naszej planety. Takie wnioski nasuwają się po przeczytaniu Księgi Uranti. Czy są prawidłowe, czy nie, przekonają się o tym nasi potomkowie. Natomiast książka wyraźnie informuje o cykliczności zmian klimatycznych na Ziemi, więc wielu jej czytelników niezbyt przejmuje się tą paniką, jaką się robi wokół globalnego ocieplenia.